Optimus Prime. Prime, make something of yourself. He's there! He's alive! Mr. Leader of the Free Galaxy's back! Optimus. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj mamy już trzeci odcinek związany z spotkaniem króli. I dzisiaj wyjątkowo nas jest więcej niż w ostatnim czasie, ponieważ doszło do nas parę nowych twarzy. I może w sumie zaczniemy od początku, tutaj jak według Discorda mamy. Siema Taczka. Witam. Jest z nami też Snow. Cześć, cześć. Jest z nami też Nosfer. Cześć. Jest z nami też Papa. Siemanko. Jest z nami też Pretol. Siema. Jest z nami też Sebix. Siema. Jest z nami też Stanty, którego mogliście ostatnio poznać. Witam. Jest z nami Storm. Witam serdecznie. I jest z nami Wilku, którego też mieliście ostatnio przyjemność poznać na kanale. Witam wszystkich. Jak widzicie, się tutaj nam grono powiększa z biegiem czasu. Nie ma dzisiaj tylko Ziby. Się nie udało mu wyrobić. Wraca z wakacji, więc niech odpoczywa, jeżeli jeszcze może. Ogólnie dzisiaj mamy parę tematów do przegadania, więc na pewno poruszymy sobie temat ten, który dużo już ludzi pyta w ostatnim czasie, bo termin się zbliża coraz prędzej, więc na pewno przegadamy sobie temat, powiedzmy, spotkania w Warszawie. Nie będę tego nazywał Bonfire Gatheringiem, bo jednak to nie wyszło tak do końca, jak miało wyjść. Więc tutaj, jeżeli chodzi o kwestię spotkania w Warszawie, no to myślę, że tu Snow już coś będziesz mógł powiedzieć nam więcej, tak żeby już wszyscy wiedzieli co i jak. Gdzie się spotykamy. Link będziecie mieli po tej restauracji pod filmikiem w komentarzu czy w opisie. Więc no, jeżeli możesz, zacznijmy może od tego. Okej, dobrze, to witam wszystkich. No i tak jak powiedziałeś, trochę zmieniliśmy formułę tego. W sumie formuła nie tyle się zmieniła, co niestety, jak mówiłem wcześniej, że może uda się, żebyśmy mieli zasponsorowane to na zasadzie właśnie Bonfire Event. To się nie udało z tego względu, że Lilith mi zaproponowało coś takiego, żebym zorganizował całą tą imprezę, zapłacił za nią, a oni później mi wyślą z powrotem pieniądze, co w sumie to takie śmieszne, no bo to jednak jak sobie pomnożymy, tak, jeżeli by to miało być nawet, mieliśmy ewentualnie chętnych, nie wiem czy tyle będzie, ale nawet była taka opcja, że będzie to 50 osób, tak, razy $100, podkreślam dolarów, jak sobie to każdy pomnoży, no to myślę, że mało kto by zainwestował, ja też nie chciałem tego robić, tym bardziej, że to wiadomo, oni jeszcze mi mówili, że będą przez miesiąc mi słali przelew później, więc ja się też tego trochę przestraszyłem, stwierdziłem, że tak tego nie będę robił. Trochę to było dziwaczne dla mnie, podejście z ich strony, tak szczerze. Tego się nie spodziewałem. No i cóż, no i stwierdziliśmy, że w takim razie to jakby olewamy tą ich opcję, że nas tam coś wspomogą i się spotykamy sami. Ale na tyle jest spoko, że przy tym wszystkim powiedzieli, że wyślą nam jakieś tam upominki, graty i tak dalej, także na początku będziemy to rozdawać, ale już właśnie mniej do narzekania, bardziej do reklamy, więc spotykamy się w niedzielę 20, przepraszam, co ja gadam, w niedzielę, w sobotę 29 czerwca o godzinie 17. Pub się nazywa pubem Bolek. Wydaje mi się, tam gdzieś na Mokotowie. Łatwo to znaleźć, wystarczy sobie wpisać pub Bolek Warszawa i od razu wam wyskoczy. Ja tutaj Dokładnie. nie będę mówił adresu, bo naprawdę jest to bardzo łatwe do znalezienia. Wydaje mi się, że bardzo fajne miejsce. Tam mamy rezerwację. No i cóż, spotykamy się, tylko podkreślam, że właśnie fajnie, żebyście byli na początku, jeśli chcecie jakieś pamiątki takie z Rise of Kingdoms, bo tam będziemy mieli jakieś karty, będziemy mieli jakieś koszulki. Niestety nie ma tak, to znaczy zobaczymy ile osób przyjdzie i ile osób będzie gdzieś tam na początku, więc to będzie na pewno tutaj miało znaczenie, kto co dostanie, ale myślę, że to będzie fajne, że cokolwiek, a oprócz tego wydaje mi się, że mega fajnie będzie się w ogóle spotkać. Także tam będziemy siedzieć, pewnie będziemy siedzieć długo. No i cóż, no i później
myślę, że ewentualnie jak na tym spotkaniu może się jeszcze gdzieś tam zgadamy rano na jakieś śniadanie czy coś w tym stylu. Ale ja osobiście no, jestem bardzo tak jakby pozytywnie nastawiony do tego spotkania, bo uważam, że to super, bardzo fajnie jest później, wiecie, przypisać sobie twarz do jakiejś postaci. Niekiedy mamy jakieś takie fałszywe, nie wiem, wydaje nam się, że ktoś inaczej wygląda, a później poznajemy tą osobę, jest ciekawie i myślę, że w ogóle tutaj gracze to jest jakby fajnie, fajni ludzie, także ja się jak najbardziej cieszę, żeby tutaj spotkać i myślę, że to spotkanie będzie fajne. Zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie. Myślę, że jak już tam będziemy na miejscu i tak dalej, to naprawdę może być bardzo, bardzo fajnie. Także w sumie z mojej strony tyle powiem, jeżeli ktoś jeszcze jest zainteresowany, a do mnie nie napisał, to po prostu niech napisze. Możecie tam wyszukać odcinek u mnie na ten temat. I spotkanie, jak sobie wpiszecie, albo tam ten bonfire event, tam jest Discord do mnie, napiszcie, że jesteście cały czas zainteresowani spotkaniem, bo teraz nie mamy takich sztywnych reguł, że musimy mieć wszystkich rozpisanych graczy i tak dalej, tylko możemy sobie trochę bardziej na luzie do tego podejść i to też jest fajne. Także w sumie tyle z mojej strony, chyba to jeszcze jakieś macie pytania. Znaczy, na pewno ja tylko dodam, że to spotkanie, tak jak powiedział tutaj Snow, to będzie w Warszawie w Bolku. Będziecie mieli też linka, jeszcze raz powtarzam, w opisie. Też na pewno będziemy robić tak, że no wiem, że mamy tam chyba 50 miejsc zarezerwowanych, więc jeżeli ktoś nam się wykruszy, ktoś nam dojdzie, to jest dalej właśnie tak jak Snow tutaj mówił, możliwość dołączenia do tego. Bo na pewno jakieś tutaj zmiany się zrobią. Na pewno następny dzień, jeżeli będziecie chcieli, to się z wami też właśnie spotkamy i będziemy mogli pogadać, przybyć przystawioną piątkę. Się śmiałem ostatnio właśnie, jak rozmawiałem z tym, że możemy się spotkać w Macu, my śniadanie będziemy pewnie w Macu jeść, ale nie, no ogólnie jeżeli chodzi o samo spotkanie, to naprawdę fajna inicjatywa. Zobaczymy, czy ktoś nas ciekawszy jeszcze nie odwiedzi, bo są takie przesłanki, że 2 osoby, które są ze świata, jakby tak powiedzieć, Twitcha i YouTube'a się mogą pojawić, ale na razie nie będę nic zdradzał, bo nie mam potwierdzenia, czy te osoby się pojawią. Są to osoby, które streamują też inne gry, związane nie tylko z Rise of Kingdoms, ale czasem pogrywają w Rocka i też są dość zainteresowani ogólnie tą grą. No i zobaczymy, czy to wypali. Jak przyjdą, to będzie bardzo miło. Na pewno jeszcze tutaj taki jeden temat, jeżeli tutaj, nie wiem, czy macie jakieś pytania dotyczące tego Bonfire, spotkania w Warszawie, jeżeli chodzi o Rise of Kingdoms. Tutaj inni mają jakieś pytania dotyczące tego, czy nie ma żadnych pytań? Nie ma chyba żadnych pytań. Jakby ktoś No. bardziej znanych przyjeżdżał tutaj z nas, Mhm. jakoś ładnie się ubrać. Mhm. No tak to Mhm. Nie, no bardziej, no wiecie, z noclegami, jeżeli ktoś chce zostawać, no to też wiadomo, że to już w swoim też zakresie, no bo my tutaj no za to tam już nie organizujemy po prostu tego, więc pod tym względem, że dzieło spotkanie, no to chyba wszystko macie przedstawione, znowu wam wszystko ładnie powiedział. No i przejdźmy może do kolejnego tematu. Kolejnym tematem jest coś, co ostatnio też pewnie dostaliście informacje związane z powiedzmy reworkiem Rise of Kingdoms, poprawieniem grafiki, poprawieniem paru kwestii, które się pojawiły. Co sądzicie ogólnie o tych zmianach, jeżeli chodzi o samo poprawienie grafiki, też to, że co tam chyba co roku, tak? Co roku ma się nowe KVK pojawiać, jak dobrze pamiętam. Co o tym ogólnie sądzicie, Taczka? Znaczy się ogólnie, jeżeli z mojej strony chodzi, no to ja tak się nie zagłębiałem jeszcze w te całe informacje, jak to wszystko by miało wyglądać, no ale jakby to powiedzieć, no czas najwyższy na zmiany jakieś, nie? Czyli coś w końcu, że się dzieje, nie? Bo faktem tam jest fajne parę opcji, które rzeczywiście, no może rzeczywiście Rise of Kingdoms, że to moim zdaniem może na inny troszeczkę level, na pewno graficzny, bo ta grafika musi być odnowiona.
Zresztą tak chyba sami widzieliście, że to ostatnio przechodzi w opcję taką bardzo podobną do Call of Dragons, prawda? Nie wiem, czy tam Papa przeglądałeś ten temat? Jeżeli chodzi o tego jakby tak Remastered Rise of Kingdoms? Przeglądałem pobieżnie, aczkolwiek straciłem zainteresowanie w momencie, w którym zobaczyłem, że pierwsze te patche, które mają wyjść, mają dotyczyć tylko mapy królestwa, na którym się znajdujesz, Arki Ozyrisa. Jakby można to dwojako zrozumieć, bo z jednej strony fajnie, będzie to trochę inaczej wyglądało, ale nie wiem, czy czujesz to, że zmienią nam grafikę tam, kiedy my najmniej czasu spędzamy w tej grze. Tak, no mi się zdaje, że oni to Bo będą nie stopniowo, wspomnieli nie? nic o mapach na KVK, więc dopiero w dalszym ciągu pewnie będą to ulepszać. Mhm. Więc szkoda, że się zabrali do tego od tej strony, gdzie tak naprawdę jest najniższe zainteresowanie Mhm. w trakcie No okresów tak. finałowych. To trochę jest teraz ten, że bardziej poszli w ten. Ale mi się zdaje, że oni to będą stopniowo, bo jakby oni to wszystko wrzucili nagle, no to byłoby bardzo dużo bugów i bardzo dużo, przypuszczam, błędów w tej grze, jak oni wgrywają aktualizacje i czasem te aktualizacje im się wykrzaczają i to dość poważnie czasem mają te aktualizacje zrąbane, więc no. A potem nagle się... Jedną aktualizację, która się obyła bez jakiegoś bugu. No nie, no. Najsłynniejsza to jest ta, która miała minus 100 czy minus 200 rubinów miałeś w bugu? To była taka, czy to była taka, gdzie rzeczywiście ktoś się wchodził patrząc do bugu, a tu what the fuck, nagle mam minus 200 rubinów, prawda? Nie, to była jeszcze aktualizacja, kiedy był bug, że w momencie... Był bug po aktualizacji której, że w momencie jak wspierałeś czyjeś miasto na KVK powiedzmy i to miasto zostawało zerowane, to poza tym, że wracały ci wszystkie wojska do zamku jako ciężko ranne, żadne nie umierały, to jeszcze dostawałeś te, które powinny umrzeć do powrotu po KVK. Aha. Był taki bug i sam tego widziałem, nie oglądałem widziałem. na KVK, jak gościu sobie reinforsował farmę, ta farma była non-stop sfarmowana i z 70 milionów podskoczył do 120. Okej, da się. To jest ciekawe. Tego akurat nie słyszałem o tym w tamtym okresie, więc... 2 lata temu coś takiego było. No to możliwe, że mogło być jakiś taki mniejszy, jakby tak powiedzieć, ten bug, o którym nawet ja naprawdę nie pamiętam. No ale To ogólnie... szybko to wyłapali, wtedy te konta wszystkie banowali. No okej. Słuchajcie, mam No. pytanie. No, dawaj. A zauważyliście, że na przykład jak wysyłacie marsze, podczas gry nie zawsze nad marszami wyskakuje wam, ile jednostek jeszcze zostało? Że to się ścina? To jest No, aktualny bug po ostatnim update'cie. tak, No. to prawda, że coś takiego, A ale... dodatkowa sprawa jeszcze. No. A dodatkowo jeszcze ostatnio bardzo często i to już kurde kilka miesięcy się dzieje, że same się forty podpalają. Zauważyliście? I pisałem do supportu o to i oni tego nie wyłapali. Odpisali mi, że widocznie jakiś sojusz z nami graniczy i dlatego podpala nam centralne fortece i nic z tym dalej nie zrobili. Dalej co jakiś czas podpalają się same fortece. Zauważyliście to? Ja tego nie widziałem. Wydaje mi się, że możliwe, że może update technologię zrobiłeś. Ty masz Młode Kingdom i jak podnosiłeś update, jak podniosłeś poziom sojuszu tego, że technologii, że więcej wytrzymałości ma forteca. Też tak To może może być. dlatego. Jest też. Tak, jak masz Wiesz jakieś co, akurat poboczne na to nie sojusze zwróciłem, akurat na to nie zwróciłem uwagi. No, ale... to jest taka właśnie... No. A to Zagwozdka. nawet na flagach by to zauważył, bo jak Mhm. podnosisz ten tech, co ci zwiększa życie na strukturach, to wtedy ci się one jakby naprawiają. Aha, czyli by to chodziło o podnoszenie technologii, ale no już długo technologii nie podnosiłem. Może być, że akurat to wskoczyło. No, chyba, że... Ale mówię, ten wczoraj- bug z tymi marszami to jest straszny. Ja Że wysyłasz marsze i widać tam wojskę. powiedzieć, czekajcie, że no. wczoraj robiliśmy sobie ochronę zaopatrzenia. I No. zauważyliśmy taką sprawę, sytuację i to też mniej więcej jest tak, jak tu przed chwilą kolega mówił, że wóz sobie normalnie jechał i pojawiły się, że tak powiem, mopki i po chwili strzałki, że wszystko idzie w kierunku zaopatrzenia. I w momencie, kiedy zaczęły się pojawiać dopiero czerwone kropki, że tak powiem, że się pojawiały, to niektórzy gracze u nas mieli taką sytuację, że mopki w ogóle nawet nie doszły do tego zaopatrzenia,
zaopatrzenie dostawało obrażenia. I nawet, A, nawet, to- nawet osoba u nas jedna bodajże, jeżeli dobrze no to nagrała całą tę sytuację Też tak miałem, ale i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, miałem to samo u siebie, że Mhm. robiłem to zaopatrzenie chyba na 3 kontach u nas na KD Mhm. i u mnie nie miałem żadnych bugów. Zalogowałem się na drugie i miałem ten bug, o którym mówisz, że ubiłem wszystkie mopki, idę sobie na pewniaka dalej i Mhm. patrzę, a temu wozowi samo HP spada. No tak, nie, Nawet przy zdążyłem tym w też widziałem coś międzyczasie, takiego dwa wczoraj. razy mi to 2 razy mi to wyskoczyło Mhm. na tym koncie i za drugim razem udało mi się w międzyczasie wyłączyć grę, włączyć jeszcze raz i dalej było to samo. To, A u masz w nas- opisie wydarzenia, że tam było coś z leczeniem, Mhm. że jeżeli twoje jednostki się leczą, to cel otrzymuje obrażenia i to wtedy ci bije wóz. Mhm. A propos Wilka, tego co mówił przed chwilą, to Mhm. tam co prawda nie ma technologii sojuszu jako takiej, ale jesteś w trakcie KVK3 Mhm. i technologia obozu ci pcha życie budynków do przodu. No, to jest. Co zaraz. jakiś czas podnosi. Na przykład masz combat KVK2 to samo było. KVK2 to samo było, nie? No tak, tak, bo normalnie budynki się odleczają, tak? Nie są od razu ulepszone do full HP. No, Więc, a jeszcze Też to mogło być. więc jak masz nawiążę combat jeszcze w do tej tych... chwili do- ciśnięte do góry, to twoje budynki się z tego odleczają. Mhm. A forteca się pali, kiedy jest w ogniu. Bez ognia to po prostu się leczy. Mhm. Też tak może być. No kumam. Nie, A no, odnośnie rozumiem. jeszcze No. ochrony zaopatrzenia, No. to u nas znowu była taka, u nas jak jechało zaopatrzenie, też wydawało ci się, że wybijałeś wszystkich strażników, szedłeś na pewniaka dalej i nagle się pojawiało blisko wozu i od razu go atakowało. Tak jakbyś jeden marsz tak jakby na chwilę znikał i dopiero się pojawiał przy wozie. Tak, ja to samo miałem wczoraj, jak robiłem, przedwczoraj jak to robiłem, to też tak miałem. No ale tak widzicie, może z tego względu, że nawet przy takich prostych błędach, jak nawet ochrona zaopatrzenia, która wychodzi raz za jakiś czas, są takie, można powiedzieć też visual bugi i to jest dość częste ogólnie w grach online. Więc też może być taka właśnie sytuacja, że oni też a propos tej nowości, co chcą wprowadzać w Rise of Kingdoms, chcą to chyba wprowadzać częściowo, że nie wrzuci tego od razu. Jeżeli oni mają problem przy tak w sumie no prostym chyba evencie, nie? Do ogarnięcia, czy tam wydarzeniu. No, to też może mieć znaczenie, nie? Jeżeli chodzi o to wprowadzanie Który papa. się odbywa już spokojnie od 2 lat i jeszcze No. nawet potrafi złapać baga. No, ale tak, Ale no tak jest. wystarczy się przerwać swoje robienie zaopatrzenia, zalogować Mhm. się za godzinę, może będą serwery mniej obciążone i bugi znikają, nie? Też tak jest pod tym względem. To jeszcze tam nie wpływa aż tak na to, jak bugi i freezy, jak grasz w KVK. No tak. Kiedy cię nagle teleportuje w środek balu wroga. No tak, to tak. No ale to są już takie big lagi, nie? Więc tak się dzieje. No nie, no ogólnie ja tą aktualizację traktuję, że bardzo będzie fajnie to wyglądać i moim zdaniem, jeżeli oni to mają wprowadzać dać w miarę płynnie i to nie rodzi jakichś dużych bugów, no to jest dobra opcja. Tylko no zobaczymy na jaki ten, bo coraz bardziej mi Rise of Kingdoms przypomina Call of Dragons, nie? Nie wiem, czy wam też graliście pewnie w Call of Dragons, ale Nie. nie graliście? Grał w też Call of Dragons, czy tylko ja grałem? Nie, Snow grał w Call of Dragons. Ja grałem fragmentami. To znaczy ogólnie jeśli chodzi o całą tą aktualizację, to ja mam takie trochę słodko-gorzkie. Nie w sumie na odcinku o tym, jak ten, to nie mówiłem no. o tym, ale mam coś takiego, że z jednej strony się w ogóle cieszę, że oni tą grafikę zmieniają, bo to się naprawdę przyda, nie? Już w pewnym momencie są już tak daleko za innymi grami, że naprawdę przydałoby się coś zmienić, żeby to było ładniej, żeby chociaż jakoś ta, nie wiem, ta trawa wyglądała czy coś takiego. Wydaje mi się, że jak zrobią na przykład poziomy, to też by było fajne, coś co jest podobne do Call of Dragons. Natomiast to, co mi się nie podoba w tym wszystkim, to że tak właśnie Call of Dragons mi się graficznie w ogóle jakoś tak bardzo nie podoba. Ja nie lubię takiej cukierkowości. Wydaje mi się, że dużo osób, które gra w Rocka, też dlatego nie do końca lubi Call of Dragons, bo sobie ceni taki, nie wiem, styl Rocka, tak? Że tu jednak są te postaci historyczne, że jednak to wygląda trochę bardziej realistycznie, że
okej, jest tutaj trochę tej takiej magii, tych skilli i tak dalej, że to się wszystko pojawia, ale nie gryzie to tak bardzo, nie? Nie jest to takie właśnie cukierkowe, nie wiem, momentami Call of Dragons mi się nawet takie infantylne wydaje. Co no to na pewno nie będzie plus, jeśli poszliby w tą stronę. Więc w sumie to, że Czyli to będą robić powoli, to może nawet Jakby- dobrze, bo jak wiem. zobaczą ludzie, że okej, zmiana grafiki spoko, ale to nie jest to, co byśmy chcieli, to możliwe, że później jak będą robić na przykład mapy z KVK, to je już zrobią trochę inaczej, trochę na przykład bardziej realistycznie. Ciężko po tych screenach coś powiedzieć. Czy to właśnie oni zrobili screeny z Call of Dragons i powiedzieli, że o, mniej więcej tak to będziemy myśleć, żeby to tak było? Czy oni może To już nie, rzeczywiście to są, mają jak gotowe? przyjrzysz się, to widać, I że to ma są wyglądać tak testowe jak- serwery. Tak, to są tak testowe jak serwery, tam to jest. prawda. No. Eee, W ogóle za tydzień ma być Zobaczymy, pierwsza nie? aktualizacja jakaś. No, ja jestem ciekawy, bo w sumie te niektóre rzeczy myślę, że można by naprawdę ładniej zrobić, nie? No jak się patrzy na ten Fort Barbarzyńców, no nie jest to nic ciekawego, nie? No nie. Można by to zrobić fajniej, ale mówię fajniej, ale też na takim trochę pomiędzy, czyli to nie musi być tam Age of Empires Mobile, ani to nie musi być Call of Dragons, tylko może to być coś pośredniego i może być fajnego. Tym bardziej, że wydaje mi się, że w sumie nawet łatwiej zrobić takie rzeczy, które byłyby w miarę realistyczne, niż coś wymyślać od początku świata. No ale zobaczymy, nie? No bo w roku jest dużo takich fajnych miejsc, nie? Na przykład te bramy, w których się walczy, też mogłyby fajniej wyglądać. I nie? brakuje Można takiego to widoku zrobić 3D fajnie. trochę w jakichś No. niektórych sytuacjach. No. No, Nie, walki na także- przykład na bramie są niezłe, nie? Jak popatrzycie na bramy na Call of Dragons, jak są walki na przełęczach, jakby tak wyglądało u nas, to faktem fajnie, naprawdę fajnie to by wyglądało z tego efektu 3D, co mówi Sebix. Ale popatrz na jeszcze jedną rzecz, że jak masz Call of Dragons i jak masz tam walki, to tam nie ma takiego... Nie wiem jak to nazwać. W niektórych grach to się mówi input lag albo jakiś spike. Tu jak masz duże bale, nie? I oni ponoć na tym mają pracować, żeby to poprawić, żeby było mniej takich, wiecie, przy takich większych ilościach, gdzie się biją gracze, żeby nie było takich, wiecie, ścinek, nie? Bo na laptopie czy tam na PC jest tak różnie, a co dopiero na telefonie, jak ktoś ma oczywiście słabszy, nie? Pracują już od lat, a No. aktualnie wygląda to tak, że możesz mieć najlepszego PC, będzie ci dalej jeszcze frizowało, a ponoć najlepiej jest na iPadzie. Kto wie, nie testowałem. Wydaje mi się, że te zmiany, co oni robią teraz doraźne, to jest ciężko, żeby tak naprawdę coś zmienić, a jak rzeczywiście włożą całkiem nowy silnik gry, to wtedy mogą też rzeczywiście z tym lagiem zawalczyć. To ja się nie znam na programowaniu, jak oni te gry w ogóle tworzą, ale tak jako takiego totalnego laika, jakby miał strzelać, to wydaje mi się, że z tym, co jest, raczej jest ciężko już tak zawalczyć, żeby naprawić, że może łatwiej coś od nowa stworzyć, albo właśnie na podobnym silniku, jak jest Call of Dragons, gdzie tych lagów nie ma. Jakby- No ale to lagi to są głównie uzależnione od połączenia z serwerami. Tu grafika do tego nic nie ma. No, ja to za wiem, grafika no, do lagi? może to są właśnie jakoś serwery. To, Ja nie czym- wiem. To jak są serwery do dupy po prostu oni Tak. mają i tyle. Serwery. Przecież ja gram w z jednej Koda strony czy coś i Czekaj. tam nic nie laguje, nie? A graficznie Czekajcie, ma, nie- kurde, nie- jak, wiesz. Nie wszyscy naraz. Mówcie po kolei. Sebix, no? Nie, no ja tylko mówię, że tutaj grafika nie ma w ogóle nic do tego, bo siedziałem w tym trochę i siedzę i po prostu wiem. Snow? To jest Nie, tylko spoko, kwestia ja- po prostu połączenia z serwerami, nie? Mhm. To jest problem. Przecież są dużo lepsze gry, jak, no nie wiem, nawet najprostsze GTA sobie weź, zobacz co tam No ludzie tak. robią i tam nic nie laguje, nie? No tak, tylko że tam masz znowu troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o ilość, no bo można też powiedzieć, że na niektórych innych grach też masz 25-30 osób i potrafi robić lagi w jednym miejscu, ale są też, gdzie masz, nie wiem, po 100-200 osób i też robi to lagi, to jest na lepszych No, grach. ale to więc- nie jest spowodowane grafiką Optimus, No nie, tylko to jest po prostu serwis, połączeniem tak, z serwerem, to nie? tak, to też ma rację, nie? To też, tylko że tutaj też Porównaj jest sobie to z wyszczędny. jakimiś grami na PC-ta na przykład, nie? No, Masz ja grę, do gdzie, tego biję, gdzie, nie? Nie wiem, Warzone czy Fortnite, gdzie tam jest, nie wiem, Nawet o po tym 100 ileś graczy na oglądałem mapie ostatni i nie odcinek. ma lagów, Mhm. ale w roku,
Jak ci wyjdzie, no to te 100-150 graczy, no to jest spokojnie jedno KD, które wychodzi w pole, nie? No tak, to też jest. Panowie, jeżeli mogę... No. Jeżeli mogę wstąpić to ugrycie, bo generalnie biorąc zajmujemy się grafiką i ją komentujemy, moim zdaniem niepotrzebnie, chyba nikt z nas nie gra na grafikę. Mhm. Może sobie nawet, bo i tak gramy na przykład na dot mode, tak, żeby prościć sobie sterowanie na walki. To jest tylko nasze. Mhm. Oni podobnie mają ulepszyć ten silnik, ma być lepiej, ładniej, Mhm. ale to nie jest ważne. To jest tak naprawdę dla nas, starych klientarzy. Ale to jest ważne tylko dla nowych graczy, którzy zetkną się z grą po raz pierwszy. O, jaka ładna. Dla dzieciaków, tak naprawdę. Dla nas może sobie być tak, jak jest, grał się lepiej, szybciej, bez bugów. Mhm. A nie o tym wiedzą. Tak, Okej. bo z mojej strony, no Rok się w pewnym momencie za bardzo skupił na kwestii, żeby jak najwięcej zarobić, a daje dupy na takich polach jak właśnie to optymalizację, żeby te walki były płynne. A trzeba pamiętać, że Rok nie podbił nigdy tego rynku tak naprawdę tymi postaciami historycznymi, wyjątkową grafiką, tylko z mechanizmem walki. To była jedna z pierwszych gierek, które takich strategicznych, gdzie mogłeś sobie tymi swoimi oddziałami wyjść po prostu i się naparzać w polu, sterować nimi na bieżąco, bo inne tytuły z tamtych lat, jak Rok wychodził, miały taką mechanikę, że atakowałeś czyjeś miasto, ale miałeś wtedy animację, że atakujesz miasto i tak naprawdę po otwartym świecie nie poruszałeś się tymi oddziałami. No tak. Otwarty świat plus ten aspekt właśnie community, który jest w Roku rozwinięty i też aspekt kolekcjonerski. Więc tak jak No Sam tak, to powiedział, wszystko że fajnie by się było zgrywa. zrobić to, powiedzmy, postawić na nowym silniku, może zacząć od nowa, ale w momencie jak zaczniesz od nowa, to większość starych wyjadaczy, którzy rozwijali sobie tutaj ten aspekt kolekcjonerski, to tak jak z Call of Dragons, będą woleli tutaj zostać, bo tu już od lat sobie rozbudowują te konta, mają nazbierane postaci, EQ i tak dalej. No tak, no. Może być tak, jak też mówicie. Tak naprawdę jak dla mnie to ten update grafiki jest z pół roku, rok za późno, ale może to coś da. No, ja tam, Mówią, no. lepiej późno niż wcale, nie? No tak, to też prawda. No nie no, w ostatnim czasie tak widać, znaczy ja zobaczyłem, że oni coś niby chcą zmienić, bo oni chyba to też widzą, że no ci gracze jednak odchodzą. Widać to, że że tych kont jest mniej. Zresztą nawet jak nie wiem, czy teraz jesteście na różnych królestwach, przeglądacie sobie Zenit, jakie kiedyś ja zawsze byłem przyzwyczajony do tego, że jak gdziekolwiek byłem na królestwie, Zenit był taki, że być w top 10 musiałeś mieć minimum od 25 do 35 milionów punktów, nie? Żeby być na 10 gdzieś miejscu. Teraz na przykład jak tutaj na 2.7.3.2 teraz jednak zobaczyliśmy i jakie królestwa to są w okolicy i ile tam na przykład królestwo jest dead, no to jak zobaczymy, że tu 11-12 milionów wystarczy, czy tam 13 wystarczy, żeby być w top 10, a widziałem na przykład, że usnęła tam też chyba gdzieś 12-13, tak? Jakoś tak. Snow, nie? 12-13 wystarczy, 10 gdzieś miejsce miało? Tak, jest. U mnie No. 12,5. No, więc jak zobaczę na niektórych, że wystarcza tyle, no to rzeczywiście jest widać, że te niektóre królestwa, te starsze, może tak można powiedzieć, że poupadały. Na przykład jak tutaj mamy Wilka i Santiago z 3.2.8.9 i 3.2.9.9, no to są to te najmłodsze teraz królestwa tutaj w naszej ekipie królów, więc no tam to można powiedzieć, że tam to teraz tam chyba się rozwija, tak, nie? Że tam to raczej tam nie będzie jakichś umarłych królestw, ale faktem, no... Oj, zdziwiłbyś się, już w Tak? nowych Już? królestwie jest dużo deadów, tak. Serio? Ja już grałem, Aha. grałem z 3070, inaczej może nie 70, ale 3080, czy któreś tam już naprawdę już tak słabo. Aha, okej. Byś się Jakbyś jeszcze zdziwił. popatrzył teraz na mapę, No, bo przed chwilą patrzyłem do nas na KD, na KWK, no. to prawdopodobnie 33.05 zaraz padnie. Zobacz, oni w ogóle Aha. całkiem z KWK się chyba wycofali. Aha. Jak To... spojrzycie na mapę, w ogóle flagi w fortece polikwidowali. I to królestwo z Sidła, nie? Cofają się przed nami, cofają się już do No przodu. ja chciałem właśnie powiedzieć też, że to jest właśnie też spowodowane tym, że tych królestw tyle powstaje, nie? No. I No, po prostu ale zobacz, ciągła że ta to- migracja, cofania się na KVK2 tych 50 osób z tych starych królestw, no to Mm. jest
No muszą jedna z głównych zmienić przyczyn tego, że to się tak Zawiedzenie. rozkłada, nie? Z tym Mhm. powerem. Widać Graczy nie to po tym przybywa, a update'cie, gracze uciekają ze który- starych KD na te młode i Ale to było jest widać problem. po tym update'cie, gdzie wprowadzili Zresztą- to, że zamiast 8 Mhm. prowincji otwierały się tylko 4 na początek. Zresztą dla Że takiego mniej nowego graczy gracza przychodzi do gry. rok to nie ma żadnych argumentów, żeby przyciągnąć, bo graficznie nie przyciąga, nie? Mhm. A Mi się- powinni bazować na młodych osobach, nie? A no takim młodzi wyświetlenia ludzie na nie YouTube ogarniają tej maleją. gierki w ogóle. Mi się zdaje, że Papa z Sebixem macie jakieś lekkie opóźnienia, bo sobie czasem wchodzicie, nie? Tak mi się czasem zdaje, że jakieś opóźnienia macie czasem w tym, nie? Se wchodzicie w zdania. No nie wiem. Ja myślę, że to jest kwestia środków, które zażywają w tej chwili, czyli jakaś natawka herbaty. A no tak, z prądem. No ale w końcu spotkanie królów to nie może być na jakoś super, wiecie. Ja bym to raczej nazwał królików. Wiesz, Królików jesteśmy teraz, takimi tak. Tak, no jesteśmy takimi małymi królami. No, w sumie tak, no. To nie jest wiadomo poziom 1.96 albo tego typu, więc no. Ale no i tak, jest tutaj ta cała ekipa Polskich Królów, więc tego trzeba się moim zdaniem trzymać. Myślę, że kwestia tej nowej, a powiedzmy, czy tam przyszłej aktualizacji mamy w miarę wyjaśnioną. A co powiecie na temat tej ankiety, która tam była u Czyzgula dość konkretnie opisywana? Może to nie było jakichś dużych konkretów, bo ja ją tam przeglądałem, ale dużo właśnie ludzi pisało o tier 6. Od jakiegoś czasu też wspominało się o VIP-ie 19. Co sądzicie o tym? Bo ja już tam swoje jak mniej więcej takie zdanie już wyraziłem na temat tego VIP-a, a czy na temat tego tieru 6 niby, co tam może kiedyś być. No ale tak zastanawiam się, co wy o tym sądzicie, nie? Storm, co wy sądzisz w ogóle o tym, że może się pojawić tier 6? Wiesz co, ja za bardzo nie jestem w stanie nie wypowiedzieć się na żaden na ten temat, ponieważ nawet nie interesowałem się tym, natomiast to jest tak odległy temat, że nie wiadomo, czy rok jeszcze będzie istniał, dopóki te 6 wyjdzie. To też racja, to też racja. Czy ogólnie dla nowych graczy mi się zdaje, że to będzie to nie będzie dobra rzecz, chyba że totalnie jakoś zmniejszą wymagania ogólnie dojścia powiedzmy do T5, nie? I wtedy taką tier 6 można wsadzić, to wtedy miałoby to jakieś ręce i nogi. No ale nie wiem, no Santi. Przepraszam, że wejdę. No mów. Musieliby przerobić cały system badań na tą chwilę, Tak. bo patrząc na to, jak to wygląda w tej chwili, to T6 musiałoby mieć naprawdę ekstremalne wymagania pod względem przyspieszeń. Więc nie wiem, czy to jest w ogóle osiągalne przy aktualnych czasach. Patrząc na to, ile czasu teraz potrzeba na skończenie niektórych badań po drodze do T5, czyli tam jest chyba po 100 dni, jeżeli dobrze kojarzę, no to gdzieś tak. naprawdę byłoby to już ekstremalnie. 100 dni to już z boostami jest, Senti. No to 100 dni na pojedyncze badanie, czyli cała T5 to jest tam w latach liczona. Musisz brać to pod uwagę, że jak wpuszczą tę 6, to już będzie ostatni podryk od Lilith, żeby jeszcze wydoić trochę kasy z Whaley, co im zostaną. To No też dokładnie. racja. Krakeni pójdą po T6 i na tym się to skończy. Dla większości nowych No i reszta graczy to odejdzie. gra się zaczyna na KVK 1, dochodzą do KVK 3, tam już się zaczyna robić ciężko, wchodzą w KVK 4, większość osób ma T5 i już rezygnują. To jest bariera nie do przeskoczenia dla większości graczy. No a albo powiedzmy, marzą że po teraz cichu jak gdzieś już o COVID powrocie się na skończył, KWPT. to wiadomo, że na wielki ludzie coraz mniej czasu poświęcają. No i dodatkowo wchodzi jeszcze technologia KVK, którą też trzeba rozwijać, a oni jeszcze nie mają rozwiniętych T5 na przykład. No też tak, racja. Znaczy ja uważam, że ta technologia KVK powinna być trochę zmieniona i powinno być to inaczej zrobione, bo jednak co KVK inwestować takie pieniądze, jeżeli chce się tam w miarę być konkurencyjny, tym bardziej, że jak chce się kontakt z oko, to już jest trochę moim zdaniem lekka przesada. Powinno to być jakoś moim zdaniem mądrzej rozwiązane. Nie wiem, inwestycja, ale taka, która jest, nie wiem, na 2-3 KVK ci starcza i potem znowu może zainwestować niż co KVK to inwestowanie. To wtedy miałoby jakiś sens. Musieliby premie świąteczne pracownikom. Tak. Jakby Optimus padł, że na razie to ten tech jeszcze aż taki zły nie jest. No tak, no w sumie no tak, no jak tak popatrzysz, Zobacz, to że też. kombinują z tym, żeby zrobić te KVK mini, które będą trwać krócej i wątpię, żeby ten tech zmienili.
Więc na razie, jeśli tam pod te 50, powiedzmy 60 dni, jak masz tam zainwestować, to jeszcze tam powiedzmy spora część osób to przeżyje, ale jeżeli miałbyś mieć KVK, który trwa 20 dni i zainwestować takie pieniądze, No tak, no też tak może być. Nie, no ciekawe, no to VIP, znowu VIP jakby wprowadzili VIP 19, wrzucają VIPa 19, super pięknie, ładnie. Ludzie, którzy kiszą te VIP pointy, nagle sobie robią tego VIPa 19. No tak jest jak te kulty wprowadzili, nie? Ci co kisili, po prostu wiecie, te złote skrzynki z różnymi opcjami wytworzenia sobie jakiegoś tam itemu, prawda? No, pobijało sobie do maksa kultu i fajnie, nie? No bo tak było, że dużo ludzi po wprowadzeniu kultów nagle porobiło sobie na maksa większość girów. Mówię tam pierwsze 2 marsze, nie? Z tego co widziałem, jak gościu 2 marsze zrobił sobie do full kultów. No ale no kurde. Więc bardzo sensowne by było, jakby chcieli wprowadzać zmiany, to nie podnosić na przykład poziom VIP-a, tylko stworzyć całkowicie coś nowego, czego ludzie nie mieliby w plecaku i nie mogliby od razu wymaksować, tylko nawet starzy gracze musieliby od zera startować z tym. To by wtedy miało dostałeś jakiś coś sens. takiego, Wilku, armamenty. No i dostałem też też dowódców pod tiery, nie? Nie wiem na co mnie, ale dostałem. Nie no, bo w tym znowu jak porównujemy to, co oni wprowadzają z Call of Dragons do Rise of Kingdoms, no to oni znowu tam totalnie inaczej idą wiadomo, w wojska, ale no tam moim zdaniem jest troszkę lepiej rozwiązana kwestia ogólnie VIP-a, bo tam oni mają tego VIP-a chyba 15 maksymalnego, bardzo szybko można go wbić, nie będę ukrywał, że nie. 2, to co my na przykład teraz mamy, czyli mamy te kroniki, to co wiecie, to teraz odkrywamy codziennie, poznajemy historię, no to w Call of Dragons też to poznają, tylko oni to poznają poprzez zwiadowców, którzy odkrywają te mapy, ty przeczytujesz tą historię i dostajesz rubiny, gdzie z biegiem czasu tego jest coraz więcej, więc te rubiny znowu sobie przeznaczasz VIP-a. Tutaj znowu dają nam złotą skrzynkę, tam parę przyspieszeń, nie? Więc to też jest różnica tych nagród, nie? Dlatego tam moim zdaniem ta gra bardziej jest przygotowana pod free to play niż nasza w tym momencie, jeżeli o kwestię Rise of Kingdoms, a niby jakby tak powiedzieć, to można powiedzieć, że z jednej matki to są gry. No ale te VIPy czy też te tiery, oni dają pytania, gdzie chyba nie wiedzą nawet, czy to im chyba, wiecie, wejdzie, nie? Mi się zdaje, że to jest tylko tak wypuszczone, żeby ogólnie poznać jakąś tam historię graczy. Nawet ta ankieta, co ty, Nosfer, ostatnio też pisałeś, ja ją też wypełniałem na farmie, bo ja głównie, powiem wam, że te ankiety, o których nam Nosfer napisał na Discordzie, to głównie przyszły na farmy. Ja jak rozmawiałem z niektórymi, to nikt proszę tego na Minekonto nie dostał. Głównie na farmę poszły te ankiety związane... Chcieli namówić tych ze słabymi kontami, żeby kupili. No, ja mam to na 3 farmach dostałem. Może to chodziło typowo o to, że na konta z mniejszą ilością mocy wysyłali, nie? No to bardziej jeśli chodzi o... My to otrzymaliśmy na farmy, a... No tak. Ogólnie te Ale ankiety to co, były oni takie są dziwne. jakimiś chyba słabymi programistami, jeżeli nie wiedzą, że ja mam 4 na przykład miasta na jednym koncie na przykład. Tak? Stary, oni mają problem $5000 zapłacić za imprezę, którą oni brandują, a co dopiero kwestii, wiesz, no już jest inak, wiesz, jeżeli mają z tym problem, to bo bardzo rygorystycznie podchodzą do niektórych rzeczy, no to jest moim zdaniem też trochę słabe, no ale tak czasem jest, nie? Jeżeli chodzi o kwestię tutaj, myślę, że tego VIP-a czy też te tier 6, to chyba na to zostawimy, bo tam większość w tej ankiecie, tego co widziałem u Chizgula, tak jakoś chyba nie było jakichś tam konkretów, bo chyba nie będziemy rozmawiać o tym, że oni mają zamiar wprowadzić jakieś epoki, bo to... Mnie się wydaje, że w ogóle No, ta ankieta jest odpowiedzią na Age of Empires Mobile. możliwe Że też. oni chcieli zobaczyć, jak gracze tam postrzegają, czy czegoś oczekują innego i jakie mają nastroje. Bo no zaraz wejdzie im taka konkurencja, która może ich zmieść z planszy. Może. Tak mi się wydaje. Też o Age of Empires Mobile czytałem dużo, więc jeżeli oni by w tym stylu Torak zrobili, no to na pewno, bo to no to jest, zresztą wiecie, no w PC tak to jest gra legenda, Age of nie? Empires ma markę, nie? Tak, to jest gra legenda. Mnóstwo graczy się na niej wychowało, na tej grze. Tych, którzy grają właśnie teraz w Roka. Ja na tej grze się wychowywałem. Ja od tej gry zaczynałem tę strategię, nie? Dokładnie.
Age of Empires i pamiętam kod na Age of Empires 2 Big Daddy się wpisywało i miałeś auto, które rozwalało ci z rakiety wszystko, nie? No, tak, był taki kodzik, do teraz to pamiętam za to z modą. Ma markę i przede wszystkim support, który działa w Europie porządnie. No, to też jest racja, że ten support... Szkoda tylko, że serwery puścili tylko na Francję, Turcję i tam Filipiny. Znaczy można by tam coś kombinować, ale rozwinie. nie mam czasu na Rise of Kingdoms i jeszcze to testowanie. To jest kwestia tego, że oni dopiero startują z grą mobilną. Jak już zobaczą, że to gryzie, to będą się rozwijać. A jak się gracze oburzyli, bo tam widziałem te filmiki, to jak się na Discordzie ich oficjalnym tam mówię, że taka kalka Rise of Kingdoms. Gdzie ty masz kalkę? To ten, ja mówię, kurde, wszystko jest praktycznie identyczne. Oczywiście nie wiem, bo nie grałem, ale rzuciłem taki kamyczek, mówię, niech wrzucą tam parę fajnych tekstów, więc zobaczymy. No ja jestem bardzo ciekawy tej gry. Przejdźmy Ale może... nie wydaje mi się, żeby dużo graczy już tak szybko przechodziło po takich inwestycjach, jak robili w Rise of Kingdoms. Przejdźmy może tutaj do tematu teraz kolejnego, który tutaj dzisiaj ze Stormem rozmawiałem. To był temat związany z mocą i tutaj chcę widzieć, tak? Głównie mocą, jak wyglądało na przestrzeni 2021-2024, jeżeli chodzi o seedy. To jest Storm. Mocą Królestw, tak? Tak, mocą Królestw, tak. Storm tutaj ten temat tutaj poruszył, więc może coś więcej na ten temat tutaj opowiedzieć. Tu widzicie w tym momencie, jakby tak powiedzieć, tą stronkę i jak to wygląda w tych rozpiskach, nie? Dawaj, Storm. No tak, że ten wygląda w ten sposób, że teraz tak naprawdę cała średnia powera ogólnie wszystkich królestw spada. Przez co? Przez te wszystkie zmiany, przez wprowadzenie autarchów, przez wprowadzenie domen też po części, tak? I teraz tak naprawdę królestwa imperium wszystkie wymarły i teraz jest problem, bo teraz każdy chce co? Lower seed. A co się dzieje na lower seedzie? No chcą trzymać seeda, czyli że my chcemy być Cecid Kingdom. I co się dzieje aktualnie z Cecid Kingdom? Cecid Kingdom pozbywa się graczy, żeby być tym Cecid Kingdom, po czym staje się coraz niżej. I tak naprawdę teraz aktualnie Cecid Kingdom, to rok temu by były The Kingdom, więc teraz aktualny Decid Kingdom, to nie wiadomo właśnie, można by było nazwać to już teraz E-Kingdom. No. Tak, racja, ale też dlatego, że coraz nowsze królestwa wchodzą do Season of Conquest i one też obniżają ten seed. Też tak może być, no. Nowe królestwa, plus do tego system imperiów, który był wprowadzony, przez to też się tak jak kiedyś były królestwa, które miały po 6-10 sojuszy aktywnych, to się wszystko zaczęło rozpadać. No bo się już nie opłaca tego trzymać. Z tych dużych królestw. Znaczy od 2021 roku do 2024 widać, że ogólnie to jest spadek tej siły na wszystkich praktycznie królestwach, na niektórych więcej, na niektórych mniej, nie? Tak, bo początkowo za dużo robiło się powerhouse'ów, czyli tych królestw, gdzie miały po 6-10 aktywnych sojuszy i inne królestwa, które dostawały takich w matchmakingu, to nie miały szans. No, ale ciekawie. Też trafiliśmy z moim królestwem na 2268 jeszcze za czasów, kiedy oni mieli 4 aktywne sojusze i oni sami sobie całe KVK, nawet swoich sojuszników klepali. Nikt im nie podskoczył, tyle mieli aktywnych. No, największa różnica jest na właśnie Imperium, na Seedzie A i Seedzie B w przeciągu tych 3 lat. Seed C tam jest mała różnica, a Seedzie D też jest bardzo mała różnica. Akurat w tych niższych seedach aż takiej dużej różnicy nie ma, ale właśnie w tych 3 takich największa jest różnica. No bo na początek ten system imperiów, potem cały ten system autarchów, czyli mimo tego, że mamy pełno graczy, mamy 3 aktywne sojusze, powiedzmy nie możemy wszystkich nagrodzić za wygraną w KVK, więc zaczęli się gracze rozchodzić. No a teraz system domen, no kolejny gwóźdź do trumny i te duże królestwa się rozpadają. Ogólnie w tej rozpisce są uwzględnione KVK1, KVK2 i KVK3? W tej rozpisce, czy to jest głównie chodzi o...
chyba w 93 nie ma, to jest sama KVK Season of Conquest, natomiast tam Mhm. w Flash jest czas chyba jeszcze wliczałem Mhm. cały czas. Chociaż nie wiem, bo on tam jakieś zmiany zrobił, to tak aż na bieżąco się nie orientowałem. Mhm. On tam potrafi, jak dobrze trafisz, to z godziny na godzinę to inaczej wygląda. Ale też to też warto też wspomnieć, że tak naprawdę to jest ogół wszystkich królestw, tak? Mhm. A tak naprawdę gdy się rejestruje królestwo dane, Mhm. wtedy jest dobierane po puli, tak? Mhm. Czyli ile królestw się zarejestruje, ile deset królestw się zarejestruje, więc moim zdaniem to powinno być dosyć bardziej otwarte, Mhm. że widać jakie królestwa się rejestrują i też fajnie można by było spotkać, unikać królestw i Mhm. co, no ale co, lepiej robić totalnie random, Mhm. i potem co? I potem się robią takie KVK, takie jak nasze, czy też inne, że po prostu nikt nie chce grać, Mhm. gracze nie mówią, że niezbalansowane, albo po prostu jest kompletna sieczka na mapie. Nie no, ogólnie to dobieranie w ostatnim czasie to jest ogólnie dobieranie, nie tylko KVK, ale także Arki, Ozyrysa jest strasznie dziwne, nie? Przypuszczam, że wy też się z tym spotkaliśmy. Wiem, że u Pretol się też spotkało ostatnio z dobieraniem Arki bardzo dziwnie. Więc... Dobieranie jest ogólnie śmieszne. No. Na naszym przykładzie teraz chcieliśmy wejść sobie w recovery, żeby się podnieść po ostatnim KVK, gdzie naprawdę wyżymowaliśmy co się dało z naszych kont. I no z Zibą i tam z tym 2877 się spotkaliśmy, że fajnie będzie pofarmić i trochę się pośmiać razem na KVK i dobraliśmy sobie królestwa, które nie miały jakoś super dużo KP, wręcz powiedzmy z dołu tabelek, które były w tym matchmakingu. A dolosowało nam przeciwnika, którzy z całego matchmakingu mieli najwięcej KP, najwięcej powera i już w momencie dobierania, bo tam pisaliśmy trochę po tych królestwach, że kto chce robić recovery i tak dalej, to oni jak zobaczyli nas, że z nami ich dobrało, to już wiedzieli, że mają przesrane, bo my powalczyć to nie wyjdziemy. No dziwne, no Lili musi na pewno coś zmienić, bo ten system niby, który chcieli domem wprowadzać, to chyba się tylko, nie wiem, sprawdza na imperiach i chyba tylko tam, a potem trafiają się tylko takie te... odpowiedź na imperia i na 1960, żeby nie nadużywali farm. No, masz rację. Ale tak jest, ja teraz niestety. Nie no, ale to fajnie, że coś takiego wypuścili, bo to też, no też dużo pokazuje jak ten, no mi się zdaje, że też dużo tych kont, też po tych KVK2, nie, bardziej po tym KVK2, że to też rozeszło na te młodsze królestwa, no bo 50 migracji, wiemy, że niektóre królestwa udaje im się 50 graczy ściągnąć z kontami SOK, bo czasem tak jest. Więc to też przypuszczam, że dużo kont, których tutaj nie ma w tych rozpiskach sokowych, też pewnie no, są na tych młodszych, nie? No ale wiadomo, że to młodsze zaraz po jakimś czasie trafiają do Season Conquest, nie? No, ciekawie. Tym bardziej, że KVK 2 cały czas jest dla starszych graczy jakimś tam, powiedzmy, łakomym kąskiem, no bo niby mamy nowe KVK tryby, ale te każde KVK to tak naprawdę, no co, inna mapa, trochę inne jakieś dodatki do tego KVK. Tak jak w Tides masz te wszystkie Tidesy, akurat to im wyszło. A wejdziesz sobie na KVK 2 i możesz się pocieszyć grą, bo faktycznie twoje inwestycje czujesz i napierdzielasz te młodsze konta z tymi swoimi marszami, które już Zawsze tak było, nie? Że wracasz do KVK 2 po to, żeby się poczuć tym bogiem z powrotem. Dlatego tak, to wrócisz do sezonu kwestii bez inwestycji i tak jesteś słaby. No. A takie pytanie jeszcze pozwolę sobie, tutaj wszyscy jesteśmy zebrani. Czy ktoś z was orientuje się może, jak wygląda aktualnie sytuacja w matchmakingu, jeżeli chodzi o te ratusze 25? Jak to jest wliczane, gdzie to jest wliczane? Season of Conquest to liczy tylko City Hall 25. I na flashowym jakby rozpisce królestw masz, ile masz cecha 25 i to jest tylko brane pod uwagę, nie całe top 300. Tak. Właśnie to też nie wiem, czy do końca, bo pytałem też support o to, ale nie byli mi w stanie wytłumaczyć, bo pytałem ich o to, co w momencie, kiedy mam powiedzmy konto City Hall 24 i ono w trakcie KVK dostanie City Hall 25, to jeszcze wtedy mi odpisali, że ono będzie miało dostępne do KVK i będzie mogło walczyć. A innej osobie, która zapytała o to samo,
ktoś inny z supportu pisał, że ono będzie mogło wejść na mapę KVK, ale nie będzie mogło wyjść Poza startową strefę zonę. czwartą. Mhm. Tak. Mhm. Więc oni sami jeszcze nie wiedzą, jak to do końca działa. Wiem, Tak, wiem, że... Pytałem No, bardziej o, przepraszam, Optimus. mów. Tutaj bardziej pytałem o samą kwestię, jak to wygląda w matchmakingu, gdzie to jest liczone i czy to jest teraz brane pod uwagę, jeżeli mamy królestwo, które ma na przykład powiedzmy 500, tych City Holi 25, a mamy królestwa, które mają 800, 1000 nawet, więc Ale to i tak ci max 300 bierze. No. Bodajże. Poza tym możesz zrobić sobie domenę, bo już masz ponad 899 chyba aktywnych, to tam to możesz robić z tą domeną, bo wiem, że na przykład Król 1001 teraz tak właśnie zapisywał domeną, tylko zapisał i nagle mu się zmieniło, bo ten zapis na 10 czerwiec chyba zniknął, no bo wszyscy się na 17 będą mogli zapisać. Wiem, że mu te zapisy zniknęły z tego, co pisał. I tam właśnie też chyba, jak masz chyba tam ponad 899 kont aktywnych, to możesz właśnie zrobić ten system domen, nie? Bo on teraz mówi, że teraz mu to wyskoczyło i w końcu może to zrobić, bo przedtem tego tam nie miał takiej aktywności, czy tego nie widział. No ale to wiecie, no to jest dalej ten sam temat, który kiedyś rozmawialiśmy na temat domen, nie? System domen spoko, fajnie to wygląda na papierze, ale praktycznie o wiele lepiej by się zachowywał w momencie, w którym mógłbyś zapisać pierwszą domenę, ale wtedy nie musisz robić drugiej, powiedzmy trzeciej. Żeby te farmy faktycznie już nie trafiały na kogokolwiek w drugiej. ja pytam właśnie pod względem tego, jak to będzie wyglądać w matchmakingu ze względu na konta farm, żeby nie było nagle, że gdzieś tam sprzedawcy RSS czy konta farm graczy zabiją Seeda Królestwa. Bardziej pod tym kątem. Czy mogę ci powiedzieć jedną rzecz, którą wiem już od 2 albo 3 królestw, że oni już nie przyjmują w ogóle żadnych kont farm na 25 poziomie ratusza. Poniżej 25 przyjmą, ale nie przyjmują na 25 poziomie ratusza, jeżeli masz mina i do tego powiedzmy tam, nie wiem, 4-5 farm. Przykład, bo mają informacje, mają informacje, to już jest gdzieś miesiąc temu. Nie wiem, czy pamiętacie, Baron nam kiedyś o takim czymś wspominał na naszym kanale Króli, że tam miał właśnie skąd ten przeciek, że właśnie z tymi kont farmami na 25 poziomie może być problem, bo będzie to jakoś wliczało tam do KVK i tak dalej. Nie wiem, czy pamiętacie, ale był taki temat, my to kiedyś rozmawialiśmy, z tego, nie? co wiem, to kombinują na tej zasadzie, że ci, co już mają te farmy na 25, to chyba w tym momencie już zaczynają je usypiać, żeby się nie liczyły do Tak, już zaczynają my tak to robimy. robić, nie? Teraz już zaczyna My tak być. robimy na 1.958. My tak robimy, właśnie też wprowadziliśmy zasadę, że każdy gracz z main contem może mieć maksymalnie jedną farmę na 25 levelu. Reszta musi robić out albo usypiać. No. Może to jest właśnie, z jednej strony to jest lipa, moim zdaniem, bo w tym momencie kwestia surowcowa zaczyna leżeć, bo jeżeli ktoś ma na przykład tam, nie wiem, parę farm i ma na tym wyższym poziomie i rzeczywiście to no przygotowuje się dzięki temu do KVK, prawda? No bo po to te farmy są robione w większości, a nagle będzie właśnie to tak rozwiązane, że to będzie wpływać na niekorzyść królestwa, no to w tym momencie gra jeszcze bardziej się robi pay to win, no bo w tym momencie będziesz musiał się ratować surowcami, żeby kupować od RS-sealerów, no bo tak zaczyna to wchodzić, no bo jeżeli ktoś, nie ukrywajmy, już jest taki poziom niektórych graczy, też farm, że mają te konta farmy na tym 25 poziomie. Ja osobiście nawet mam 4, a wiesz dlaczego mam 4? Mam z tego względu, bo nasze królestwo kochane poprzednie, na którym było, wymyśliło sobie, że muszą być farmy na 25 poziomie, żeby móc się zapisać z domeny, żeby były aktywne. Wiecie, podbicie aktywności, nie? Tylko nie, no, nie, to nigdy w tą stronę się nie pchało. No, oni to tak zrobili, ponieważ nie wiedzieli, zrobili za późno skany, nie wiedzieli ile mają wiedzieli ile mają kont na 25 poziomie, tylko wtedy, kiedy wchodził ten system domen, nie było powiedziane, że muszą być aktywne te konta, rozumiesz? I w tym momencie pokazuje ci na tam skanach, że masz 1000 chyba na królestwie kont na 25 poziomie ratusza,
nie? Ale aktywny masz 690, na przykład tam powiedzmy masz 697, nie? I w tym momencie ta domena poszła. Czyli cały ten plan, co tam sobie ułożyło parę graczy R4 z naszego królestwa, z rady w sumie ludzi, no to poszedł się wiecie gdzie. więc no teraz tam już jest inaczej, bo tam dużo ludzi odchodzi, ale ogólnie jak powiemy od niektórych właśnie królestw takich zaprzyjaźnionych, no mają problem z tym, żeby przyjmować. A jeżeli jak już przyjmują te farmy, to przyjmują w bardzo małych ilościach. Nie przyjmują tego już tak jak kiedyś, nie? Ważne, żeby te farmy miały ten City Hall 25 ewentualnie, ale do momentu rozwinięty tylko odblokowania T4. Mhm. Bo wtedy one jeszcze się nadają do wypełniania, ale jak ktoś ma farmy po 50-60 milionów, no to już jest trochę przeginka, niepotrzebne to jest. Znaczy, to już są zazwyczaj przejęte w konta po kimś tam, nie? Kto przestał grać. Tak, to jak macie takie się po 50-60, to tak, na przykład nie swoim, to prawda, bo Wysłać do konkurencji, niech tam wybijają rolników. Nie no, ja wiem, że niektóre królestwa mają tam limity, że na przykład 35 milionów, chyba u Storma tak jest, że mają 35 milionów te farmy mają mieć, że nie mogą mieć więcej. Znaczy, jakoś tak, nie? Nieaktualne już macie jeszcze inaczej. Bo przed tym update'em, że 25 ratusz się liczy. Czyli teraz nie bierzecie 25 po prostu ratuszy farm. Raczej staramy się unikać. No to w tym momencie właśnie tutaj macie też kolejny przykład, że tak robią, bo coraz więcej właśnie takich informacji wypłanej. Z jednej strony to jest okej, jeżeli chodzi o królestwo, ale z drugiej strony to gracze, którzy farmami takim nabijają sobie właśnie, wiecie, surowce, no są w 4 literach, nie? No ale to wiesz, potrzebujesz 22, żeby mieć tak, tylko wiesz, oni jak to wprowadzili, a niektórzy już mają farmy na 25, wiesz co mi chodzi, to w tym momencie no nie obniżysz tego ratusza na 24. No ale wtedy w tym momencie na przykład Optimus robisz tak jak my robimy u mnie, że farma na 25, o ile faktycznie nie ma tego powera i techa rozwinięta niepotrzebnie za wysoko, ale żeby ona faktycznie robiła coś w KVK, czyli wypełniała tak, to prawda. Najlepszy gostek od nas, to tam ma trochę tych farm na 25, to on nie w tym KVK, ale w poprzednim walczącym on miał 6 milionów jednostek kupitych z samych farm. Znaczy tu na 2.7.3.2 też to robimy, że farmy będą uzupełniać, ale zresztą tak większość teraz królestw gra, że farmami uzupełniać. Zresztą teraz ostatnio jak nagrywaliśmy u Storma filmik, to też oni mieli tam taką akcję w strefie 5, jak dobrze pamiętam, i oni głównie tam farmami uzupełniali. Rally, Garnison, dobrze mówię, nie? Storm jakoś tak to było wtedy, że tymi farmami tam też walczy się w tej strefie 5, nie? Tak, zgadza się. No. Więc oni też tam to tak rozwiązywali, nie? No to tak, to jest logiczne, tylko no dalej jest ten szkopuł, że jednak to liczy. Moim zdaniem nie powinno to liczyć, tylko z tego względu, że to jest właśnie, powinno być powiedzmy, nie wiem, bardziej nałożony jak powiedzmy jakiś limit mocy, nie? Że tam, nie wiem, 55 milionów, Nie bo wiem, albo może żeby nie przekroczyć do te piątki, nie? I tak musisz przejrzeć tych graczy w przypadku królestw, jak masz domeny, to i tak te 899 to jest za wysoka liczba według mnie, tylko na Imperia działa. A, no też racja. Jest około 300, czyli powiedzmy 2 sojusze max. I jakbyś mógł ustawić sobie, że to są konta aktywne, to są support konta. I tak musisz przeklikać tą ilość kont. A ty Pretor... Ciężko jest uzyskać więcej niż 300 kont w tej chwili. Takich kont głównych, nie? Zazwyczaj gdzieś tam już te konta wspierające tu 899. A ty, Pretol, co o tym sądzisz, bo siedzisz cichutko dzisiaj? Pretol? No, w sensie... No co sądzisz o tym wszystkim, co rozmawiałem na temat Złoty tych kontów? Królestwo robił teraz. Skupiałbym. Zależy o czym, no bo na przykład jest temat, ale po 15 minutach to przeszło już kolejne 3 tematy, nie? No, żebym ci teraz wypowiedział dokładnie. Nie, no powiedz teraz, tak jak rozmawialiśmy dotyczące, jeżeli chodzi o... teraz jak rozmawialiśmy na temat tych farm CH na 25 poziomie, nie? Co to u ciebie, jak to wygląda? Ja biorę normalnie. Bierzesz normalnie. Biorę normalnie i ja uważam, że to jest bardzo dobre i wiadomo, no na przykład 50 ci nie przyjmę czy coś, ale to też zależy od gracza, no od każdego innego gracza patrzymy inaczej i wiesz, jeden gracz będzie mógł przyprawić 400 milionową farmę, a drugi nie.
No tak, no to też racja. No i ja uważam, że farmy są bardzo ważne i na poprzednim KVK bardzo nam to pokazało, że są użyteczne i lubimy używać farm i tyle. No to Pretor ma akurat takie podejście jak ja. Ja też uważam, że te farmy są ważne Bardzo ważne moim zdaniem są. i to też powinno być. Dlatego też ludzie, którzy mają te już na tym 25 poziomie farm, nie powinni być jakby po części też... No po części ja to tak jakby Wszystko- mnie trochę karała, nie? Wszystko pod warunkiem, że będą wykorzystywane. Bo niestety No tak, to też racja. No, chyba, w 80% faktycznie, przypadków Wiesz, Mm. jak robisz tabelki, to widzisz, czy ta farma przez 2 poprzednie KVK nic nie zrobiła, nic się nie przyłożyła, czy faktycznie coś robiła. No tak samo jak filtrujesz deathweightów na królestwie, tak samo te farmy Jasne. trzeba się temu przyglądać i tyle. No Tak jest. no, racja. O, wiecie jak to. No i w sumie tak jeden z ostatnich tematów, bo mogliśmy tak przynajmniej gadać 3 godziny nawet, ale w sumie co sądzicie ogólnie o tym nowym KVK, znaczy nowym KVK, o dobieraniu KVK Królestw 1093, 1960, 248, ogólnie te wszystkie króle, co tam są i też co sądzicie o tym, jakby tak powiedzieć, też no te kampy, jak się porozdzielali, jak to wygląda, wiecie, siłowo, KP, no jak wy to odbieracie, no bo wiem, że są dużo różne obiekcje, dużo inne reakcje, niektórzy mówią spoko, może czy będzie jakaś różnica, inni, że 1093 no zostało troszeczkę tak przez Lilith zrobione jak zrobione. Nie wiem, jak wy ogólnie odbieracie to KVK, bo ja odbieram to tak, że to moim zdaniem będzie to na to popatrzeć, będzie naprawdę dobre KVK, tak mi się zdaje. To jest chyba w ostatnim czasie jedno z takich dość chyba mocniejszych KVK, które będziemy mogli zobaczyć, nie? Nie wiem, może Pretol? O, lecimy. Dobra, to no ogólnie KVK mi się podoba. No. Na pewno w przeciągu roku chyba jest to takie najciekawsze KVK, bo takie ostatnie, z których pamiętam, takich mocnych, to było te 8 Imperium tam. No i ogólnie co do matchmakingu, no to na pewno fajnie ma dół, że oni mają Z5 i jako ci najsłabsi też będą mieli jakby możliwość Powalczenia. innej walki, nie będą musieli tego Imperium w ogóle tam wiesz, walczyć z nimi. No jedyne co mam jakieś zastrzeżenia to do tego, że 960 jest razem w kampie z 2489, bo można powiedzieć, że to są no w top 3 królestwa, no nie? Masz 1960, masz 2489, masz 1093. No i ja bym tam jakoś lekko zamienił i na przykład, bo 1960 nie jest takie mocne, dużo osób posprzedawało konta, dużo osób squitowało, czy dużo osób po prostu poemigrowało, na przykład jak ten Attyloid migrował pierw do Królestwa Cheese'Gura, a teraz zmigrował do 2377. I no ogólnie nawet bym powiedział, że teraz 2489 jest nawet lepszy niż 1960, co pokazuje choćby jak zostali zmiażdżeni na ostatniej arce na midzie na przykład. Tak, to prawda. I dodatkowo właśnie bym na przykład do 1960 na przykład bym tam dodał na przykład takie 1818 albo 1846, te Weeby od Mocota, nie? No to takie coś bym mi dodał, ale no to jest troszeczkę przesada i uważam, że 1960 i 2489 razem po prostu zmiecia z planszy 93. No tak, no jak dobrze pamiętamy, to nie wiem, czy to było teraz, czy na 2489 nie zmigrowało trochę graczy z 1960 po tym przegranym KVKS? Arwix wykupił 5 kont chyba. Tak samo zabrał swoje konto, Baba kupił konto, wyemigrował. No dużo właśnie kont. Do 2489 na pewno 5 czy 6 kont poszło właśnie z 1960. No Baba tutaj w naszą okolicę trafił, nie? Tak, Z tego tak. co pamiętam, to na 3281 go widziałem ostatnio. Tak. A tam też po przegranym KVK, bo niestety im się nie udało, poszły maile o tym, że będą startować kolejny projekt, także 3281 już teraz będzie też umierało niestety. No, kombinuję z projektami, a nie mają aktywności, bo ja oglądałem tu KVK. No i tam te królestwa ich po prostu aktywnością zeżarły, nie? Tak, no, tam było 2 wielorybów, jeżeli dobrze pamiętam.
tam było 2 wielorybów, był Ekrem i był Baba. Tak, tak. Obydwoje napompowani po bilionie chyba. Jeden miał bilion, drugi miał 2 biliony mocy. Tak. jeśli dobrze pamiętam. Tak. No i co, no za dużo tej mocy też nie stracili chłopaki, jakby nie patrzeć w tym KVK, no to tak. No sami nie wygrają, nie? No to tak się nie da. No ale wiesz, to też jest trochę tak, no nieważne ile masz mocy, ważne ile jesteś w stanie stracić, tak? No tak. Także tutaj, no nie poszło im to ewidentnie, zostali zjedzeni żywcem. Mm. A co sądzisz, Santi? Raz spadł poniżej biliona mocy. No. A ty, Santi, co sądzisz o tym KVK, że tak powiem, tych imperiów? Wiesz co, jeszcze nie wchodziłem tam za bardzo w temat, bo mi się to złożyło z Kingsland i Mhm. tutaj ze wszystkimi sprawami w moim królestwie. Mhm. Także nie przeglądałem tam aż tak mocno, co się dzieje. Mhm. A ty, Taczka, przeglądałeś to? Taczka? Znaczy się, przeglądałem. No. No i też twierdzę, że 1093 jest półkrzywdzony trochę tym, Mhm. ale myślę, że tam troszeczkę utrą im nosa. Że to jakoś ograją trochę coś taktycznie, tak? No, jest taka Może szansa. może nie tyle, że taktycznie i nie tyle, że wygrają to KVK, ale swój pazur pokażą. Nie, bo... Znaczy, No. wydaje mi się, że tutaj jest kwestia, no nie wiem, może im królestw jakieś zabrakło czy coś. Ja tego, no nie wiem, tej góry tam nie jestem w stanie do końca zrozumieć. Fajnie jest to, te KVK tak wygląda, jakby były 3 poziomy. Jest ta Mhm. góra, jest ten środek, jest ten dół, Tak. nie? Ci dół mogą zagrać ze sobą. Ta góra, ten środek też może fajnie tam zagrać ze sobą. No ale ta góra to właśnie szkoda, że nie dali chociaż jednego jakiegoś królestwa. Już nie musi być takie super imperium, nie musiało być, ale mogło być jakieś po prostu solidne królestwo. Tak jak ktoś tam mówił na początku, nie? Że właśnie, nie wiem, 1846 mogli im wrócić, czy cokolwiek, żeby było w tym obozie. I wtedy może by jakoś zrównoważyło. Jedyne, co mnie się wydaje, to coś takiego, że może gdzieś tam w Lilith poszukali, bo wydaje mi się, że oni niekiedy naprawdę głęboko grzebią i zobaczyli, że tam 93 teraz nie miało matchmakingu, więc może mają tam sporo surowców i przyspieszeń i tak dalej. No nie wiem, ale to nie zrobi różnicy. To nie zrobi różnicy na takim KVK, gdzie po prostu liczy się ta masa w tym momencie, kiedy ona jest potrzebna i utrzymanie tej masy. No zobaczymy jak 9-3. Ja myślę, że tam walki na pewno będą, tylko się trochę boję tego, że Serwer właśnie wybuchnie. jest to za dużo, nie? Że No. to nie będzie coś takiego, co 9-3 będzie w stanie utrzymać. Na pewno jeśli 9-3 chciało gdzieś tam zejść z mocy, no to jest idealne KVK dla nich, bo będą mieli cały czas, ktoś będzie chciał w nich tam naparzać. Jestem ciekawy strasznie, jak ten ołtarz będzie wyglądał pierwszy, bo to jest tak naprawdę pierwsze ich starcie. To będzie gdzieś tam na ołtarzu, to tam to będą jakieś gigantyczne chyba lagi. No ale cóż, KVK samo w sobie może być ciekawe, no bo fajnie, że są te podziały tak jakby zrobione. Szkoda, że to KVK się nie wydarzyło te parę miesięcy temu, kiedy było te 2605, co chyba co był wcześniej. No to takie KVK byśmy chcieli wtedy zobaczyć. Tylko 1960 i 1093, 1-1, 1-1 to by było idealne KVK dla nich. Tutaj wrzucenie tych dwóch imperiów, wydaje mi się, że gdzieś tam Lilith też widzi taki, no nie wiem, nie chcę mówić upadek, ale schyłek jednak 1960, że tam może też widzą, że tej aktywności już takiej nie ma i dlatego dali dwa te imperia, ale no nie wiem, wydaje mi się, że to mimo wszystko nadal jest za dużo. A reszta zobaczymy, no. Też szczerze nie wiem dlaczego ten obóz, gdzie jest 18-18 i 18-46, który mi się wydaje taki drugi najsilniejszy, on też jest jeszcze z 960 i tam całą resztą spółki. No to tu bym chociaż odwrócił, żeby to nie byli sojusznicy. Wtedy by była jakaś szansa, że jeszcze ktoś i tam z nimi powalczy, z tym dużym obozem gdzieś tam, nie wiem, na fortach, chociaż spróbują trochę im tam zabrać jednostek w tej strefie piątej. No a tak to cóż, no. Możliwe, że to będzie fajne KVK, ale takie jakby ze wskazaniem z góry na jedną stronę. Myślę, że każdy inny wynik niż porażka 93 to będzie naprawdę takie no, niesamowite, nie? To coś, co będziemy wspominali później, że o kurczę, no 9-3 poradziło sobie
ekstremalnie trudnej sytuacji. No i w sumie chyba tam z mojej strony tyle. Ja słyszałem, że o Kingsland, czyli w sensie tam o Ziga i o Gwiazdkę, ma decydować ruletka. Tak, to chyba już było tam gdzieś tam rozwiązywane na jakimś kawałka. Ciekawe, czy rzeczywiście, bo tam czytałem po różnych forach, nie, tak pisali tym, że niby właśnie kwestia Kingsland ma zdecydować ruletka. Chodzi, przypuszczam, o ten kamp, który tam jest, wiecie, z królestwami dogadany i kto po prostu tą gwiazdę zdobędzie, nie? Dla mnie to jest dziwne, no ale faktem takie informacje wychodzą, nie? Pytanie, ile w tym prawdy też jest, nie? No, tego nie przeglądałem. No ale okej, słuchajcie, no kwestia ogólnie tego KVK to sobie tak zostawiłem na samo przedostatnie miejsce. Ostatni temat, który to już tak przypuszczam, że będzie w miarę krótko. No kwestia cywilizacji, bo zbliża się to do nas coraz prędzej. Na pewno to będzie za, przypuszczam, miesiąc, 2, może 3 będziemy mieli już tą nową cywilizację. Różne rzeczy są, różne tam przecieki wychodzą. Ostatnio był temat, nie wiem czy widzieliście temat Rosji. No i też pytanie, jak myślicie, w co nie pójdą? Czy pójdą, tak jak niektórzy przewidują, w kawalerię, jeżeli chodzi o nowych, powiedzmy, dowódców kawalerii, którzy będą wykorzystani na KVK-1 i KVK-2, czy jednak pójdą w tą inżynierię, nie? Bo też się dużo mówi o tej inżynierii, że jednak będzie nowa cywilizacja i że to będzie inżynieria, nie? Co o tym sądzicie? Nie wiem, może zacznijmy tutaj od razu od taczki. Powiem szczerze, że nie interesowałem się tym Aha, okej. za No. bardzo, ale kurczę, no jakby to powiedzieć, no myślę, że do tej inżynierii by się coś przydało w końcu. Tak samo dowódcy by się do tej inżynierii przydali, epicy, nie? No to wtedy będą, wiesz, typowo na KVK-1, KVK-2 inżynierzy, nie? Raczej w tą stronę chyba pójdą z tego, co tam piszą, nie? Więc to jest ciekawe, bo jak wiemy, na KVK-1, KVK-2 nie mamy chyba żadnego dowódcy z inżynierii, nie? Nie. No właśnie, więc... Z tego co mi wiadomo, to nie. Więc pytanie, czy w to pójdą, to jest ciekawe. Snow, co ty o tym sądzisz? No, ja już mówiłem kiedyś o tym, że wydaje mi się, że z tą inżynierią to jest o tyle problem, że musieliby wprowadzić formację w KVK-1, więc tutaj, żeby to było w ogóle dostępne, no chyba, że zrobiliby tak, że cywilizacja w ogóle się pojawia w KVK-2, no i wtedy to by było jakieś rozwiązanie i wtedy by się pojawił też epicki dowódca. Może to by nie był też taki zły pomysł, żeby się to pojawiło wszystko tam w KVK-2, nie byłoby to też trudne jakieś rozwiązanie. Myślę, że ta cywilizacja byłaby takim trochę, no fajnie, że spoko, ale tak realnie, no powiedzcie, który z nas zmieniłby na tą cywilizację, tak? Chyba Niech mi nikt. się odezwie chociaż jedna osoba. No nikt. Podejrzewam, że się by nie odezwał, nie Znam chcę jedną robić takiej znam jedną niezręcznej taką osobę. ciszy, ale nawet te osoby, które nas słuchają teraz, to podejrzewam, że nikt sobie nie pomyślał, a dobra, no to jest ta cywilizacja, na którą sobie zmienię. No nie. Większość graczy tego nie zmieni. Jeżeli ktoś by dostał tą cywilizację od samego początku gry, to wtedy powiedzmy, że jest jakaś szansa, że będzie tym grał. Ale czy rzeczywiście, czy to jest coś takiego, co się opłaca na początek? No raczej na początek i tak ktoś weźmie Chiny, bo się łatwiej gra w tych wszystkich różnych wydarzeniach i tak dalej, zabijanie barbarzyńców, no to jest jednak by było uciążliwe robienie tego wszystkiego Siege'em. Siege jest fajne jako taki dodatek, Ale zobacz, ale ja Snow, że też, ten. mimo że lubię tego Mr. Siege'a i jego filmiki i tak dalej, to on jest trochę rodzynkiem tego Rise of Kingdoms. I ja na przykład bardzo lubię dystansowe ataki, ale lubię dystansowe ataki na zasadzie, że ja mam swoje marsze i oprócz tego mam dystansowe ataki, które moim zdaniem są super i moim zdaniem one też wjadą na grubo w Rise of Kingdoms, jak więcej osób zacznie ich używać, zobaczy jak one mogą być po prostu pożyteczne. Tylko że cywilizacja i tak szczerze nie jest do tego potrzebna, bo No ja tak. mimo, że używam tych ataków, to w życiu bym nie zmienił cywilizacji, żeby mieć większe dodatki, czyli to musiałyby być osoby, które właśnie tak jak grają jak Mr. Siege, a takich osób w całym Rise of Kingdoms to jest 0,00001%, No mało więc jest, no to robić prawda. całą cywilizację
dla tak niszowej grupy, to wydaje mi się, że to by był jednak trochę strzał kolanem. Mimo wszystko, że to by było super, że jakby mogliby nawet to dodać gdzieś tam, jak dodając cywilizację raz na rok, to mogliby przez pół roku, po 6 miesiącach wrzucić to i powiedzieć, dobra jest, bo to fajnie wygląda i tak dalej, bo można by to fajnie też sprzedać. Ale no tak jak mówię, no koniec końców samą tą cywilizacją później by się i tak tam nikt za bardzo nie interesował, nikt jej nie używał, chociaż w sumie z drugiej strony ja nie Ale wiem, to ile musisz osób się na dzisiejszy zastanowić. dzień używa tej cywilizacji Egiptu Nie, przepraszam. dla łuczników. No ale i tak wydaje mi się, że to jest więcej. Także nie wiem, czy akurat właśnie cywilizacja, nawet choćby ona nie wiem, co dawała do tych jednostek obrężniczych, to później będziemy mieli mało osób, które tego używa, ale spokojnie, fajnie, że o tym myślą. Ja bym najbardziej powiedział, żeby po prostu już zrobili kawalerię, to czego się wszyscy spodziewamy, żeby weszła kawaleria i za pół roku też nowa cywilizacja. Kiedyś przecież robili częściej te Tak, nowe robili. cywilizacje. Mogliby zrobić za pół roku Siege i później znowu piechota, nie? Za następne pół roku i spoko. Tylko Nosfer? musiałbyś pomyśleć, Snow, co oni by dodali do tej cywilizacji za bonusy, bo aktualnie to mamy damage dla Rayleigh na wszystkie 3 jednostki. Brakuje tak naprawdę tylko jakiejkolwiek innej cywilizacji poza Niemcami z premią do szkolenia. Więc w tym momencie jakby wypuścili Siege'a, dali tam powiedzmy health'a dla Siege'a plus damage dystansowy i prędkość zbioru nawet, to byłoby łakomy kąsek, żeby wrzucić to na farmy i na farmach zacząć robić nawet z epikami te dystansowe jednostki już powoli. Też tak można. I wtedy faktycznie poza wypełnianiem garnizonów te farmy mogłyby gdzieś stać z tymi dystansowymi wieżyczkami i jakoś to by było. Nosfer? Co ty sądzisz? Znaczy ja bym się nie nastawiał na inżynierię i ogólnie mnie to jakoś nie łapie ten temat. Jakoś nie sprawdza się na polu walki, to zresztą widzimy. Jako ciekawostka spoko. Jeżeli chodzi o cywilizację, liczę na jakichś Persów, może właśnie Rosjan, ale to też by było mało poprawne polityczne, ale to Chińczycy akurat mają w dupie. No to tak ode mnie. Nie no, fajnie by było, jakby była najlepiej wiadomo cywilizacja Polski, o której tam już każdy z nas już nieraz gadał. Nie no, bądźmy poważni. Nie zrobimy tego nigdy. Kawaleria polska, no co, panowie. Papa? Znaczy fajnie by było, jakby wrzucili nam Sobieskiego na pewno, bo Sobieski jest tak. takim kurde gościem, który tam wymiótł pół Europy, raczej pokazał Europie, jak się walczy i powinni to uszanować. No ale wrzucili nam Jadwigę. No tak. Ktoś pamięta jakąś bitwę z Jadwigą? Bo ja nie. Nie, czy tam były jakieś kawałki pojedyncze. Farmy to tak. No papa? Mi się wydaje, że wrzucą coś w stylu Majów i tak dalej. Majów, O, Azteków. też może być, no. Tak, Jest może ten jakaś Paka, Ameryka ten Południowa. Gajach, co nie potrafię wymówić nazwy. A Gaja tych Madak, czy Rosjan- jakoś tak. Tak, a pod tych Rosjan to nawet nie wiem, czy my mamy jakichś konkretnych dowódców. Nie no, Nevski, nie? Newski, poza Newskim. Ruski i Oskar. Nie no, Ale tak, Ameryka Południowa to może być dobry trop, bo jest sporo graczy z Ameryki Południowej, ogólnie hiszpańskojęzycznych graczy, więc może dla nich ukłon jakiś? o Aztekach i Majach już były przecieki, kiedy Grecja wychodziła, że to mają być Aztekowie i Majowie, kiedy wypuścili Grecję. Może było, bo tam były już takie wtedy przecieki, ale ostatecznie była Grecja, nie? Pretol, co sądzisz o tej nowej cywilizacji, która pewnie za niedługo się pojawi? No właśnie to samo, co powiedziałeś. Ja pamiętam, właśnie Lilith kiedyś wypuściło o tych Majach, czy coś, Majowie, Aztekowie, takiego, te klimaty. No przed Grecją, no. No to czegoś takiego się spodziewam po prostu. No czyli tak, tutaj większość chłopaków. Sebix? Sebix? No jest to. Co sądzisz o tej cywilizacji? Co sądzisz o cywilizacji nowej, która to niedługo nas tutaj czeka? Cywilizacji 7, bo już niedługo. Nie mam zdania w sumie. Nie masz zdania, nie wiesz co Bardziej by musieli. mogli wyrównać te ekwipunek do tych z oblężniczych, bo jest przepaść ogólnie między ekwipunkiem. To prawda.
Siege, a zwykłym Mhm. mają strasznie zboostowane teraz statystyki w porównaniu do Mhm. reszty. No to też I racja. nawet mam porównanie, bo graliśmy teraz i 3 gości z KVK, którzy grali w Enemy, orali po prostu nas Mhm. w Siege'ami. polu. Siege'ami, no. O, I to robili takie numery 1 do 10, nie? czyli duża różnica. No tak. No, i ja to też był się ekwipunek, spotkałem. oni mieli wszystko na krytach, nie? Na przykład powbijane. Mm. No i robią robotę, nie? No tylko to jest tak niszowe, że nie wiem, czy to się zmieni, nie? Po prostu nie ma hype'u na to. Ja się spotkałem, już może tam mówiłem kiedyś wam, ale spotkałem się z tym, że na moim KVK poprzednim, że właśnie Siege, może nie w Open Fight, znaczy w Open Fightie też, ale na takim kanionie, jak masz walkę, to twoje marsze idą w te pierwsze, powiedzmy, 3, które są na przodzie, ty się z nimi bijesz, a z tyłu są 2 Siege, które naprawdę napierdzielają i robią taki damage, to było na kanionie. No i teraz wyobraź sobie, że jesteś w Open Fightie, walczysz sobie, a z tyłu masz te Siege, które wiadomo, żeby do nich się dostać, no to musisz przez ten, powiedzmy, przez tą chmarę, nie? A oni tam sobie trzaskają te swoje kapeki. I podobnie jest, jeżeli chodzi o strzelców na Call of Dragons. Że też oni z tyłu sobie, szczelcy, magowie, czy to właśnie są dystansowi, robią naprawdę dobrą robotę, bo reszta się bije na tym takie jest środku. założenie. Nie? Tak, reszta Założenie się... taktyczne tych No. jednostek jest. Tak, ja wiem o W tym, tej tylko chwili mówię, że... chyba nawet ten Epic set na krycie robi lepszą robotę niż na Goldzie, nie? Mm. O. Już nie mówię o tym legendarnym ekwipunku, to w ogóle jest przepaść Mm. do ekwipunku kawalerii, piechoty, ale już o leadershipie to nie wspomnę. w No ogóle. dobra, ale w Rise of Kingdoms i na mapach Rise of Kingdoms potrzebna jest mobilność i to jest jakby kluczem do zwycięstwa, czyli przesuwanie bola, kontrolowanie pola walki. Siege jest fajny bardziej w defensywie, albo jeżeli kontrolujesz i chcesz dalej kontrolować. Więc tutaj kwestia jest chyba taktyki, jaką kto ma i tego, jak ludzie podchodzą do walk, nie? Może właśnie fajnie by było to, gdyby postanowili trochę zmienić ten aspekt taktyczny, wprowadzić jakieś kolejne figury na planszę i właśnie, żeby te siege były tutaj Tak. wykorzystywane. Ale budowanie tego wszystkiego teraz od nowa dla tych graczy, którzy poświęcili mnóstwo złotych głów, materiałów na wszystko inne, czyli na łuczników i tak dalej. Moim zdaniem, jakby łuczników zrobili teraz, dodali im tą opcję właśnie strzelania tego fajnego z daleka, to by był tak, to by miało sens, bo wtedy łucznicy w końcu staliby się łucznikami, co nie? No tak, no nie, że To się nie mocno grają z w tobą piechotę. nie zgodzę, ze względu na to, że to by istniejących graczy stawiło dużo wyżej niż inne formacje i prędzej, jeżeli coś takiego wprowadzą, to będzie właśnie na zasadzie tego, że wszyscy muszą od zera coś takiego budować, bo no zobacz, Okej. wszystkie inwestycje, które mają łucznicy, by poszły o 100% do góry, tak? Bo każdy, kto już ma te gotowe złote marsze, to nagle jest totalnie OP, tak naprawdę bez żadnego wysiłku, więc nie sądzę, żeby Lilith przegapiło taką kopalnię złota. Nie, to prędzej będzie, żeby od nowa znowu budować marsze, bo to też rozwinie aspekt kolekcjonerski, który Lilith już próbowało rozwinąć przez wprowadzenie Siege'a, ale jak widzimy na razie jeszcze gracze są mocno sceptyczni co do tego. Znaczy, Jeden na razie gościu, który biega utarty schemat Siege'ami i walki. te numery, które kręci nawet bez techa na kilka i jakiegoś super zrobionego, to jest po prostu coś pięknego. Na razie schematu walki jako takiego nie mamy zbyt skomplikowanego. Mamy po prostu dwie piłki, które się biją między sobą. Czasami więcej, czasami mniej, czasami gdzieś tam się to rozwija, ale no przyznacie chłopaki, że to chyba nie jest na tą chwilę zbyt skomplikowane. No nie, Więc- ale dodają te opcje, Jak to które nie? są testowane na chińskich Wbrew serwerach, pozorom że to jest. ustawiasz Trzeba marsz ogarniać danym- takie rzeczy. No, gracze nie Wydaje ogarniają, proste, ale szczególnie no- markerów. Ale próbują rozwijać ten aspekt taktyczny, bo masz na chińskich serwerach testowanie. To jest że temat rzeka ogólnie. ustawiasz marsze i dajesz im, że w danym okręgu one atakują wszystko, co jest wrogie. No tak, ale robisz dodatkowy mark, bo w tym momencie dla Siege'ów, jeżeli masz Siege'a dawać do bala normalnego, tak jak łucznicy, kawaleria i piechota siedzą, no to ten Siege traci na tym, nie? On straci. On musi mieć jakby oddzielny do bala, musi mieć, nie? Powiem ci, że nawet jak dostaje target, to takich złych numerów nie kręci. O, jeżeli Ale dostaje. to by trzeba było jakoś teren wykorzystywać pod to, może to też jest jakaś fajna droga, także żeby, jest taka budowę opcja. fortecy fajnie zabarykadować czy coś. No ja jestem jak najbardziej za i niech to wprowadzają, niech to będzie jak najbardziej taktyczne.
No bo w końcu gramy w grę strategiczną, więc tutaj jeżeli to będzie wymagało więcej myślenia, więcej wyzwań, to 100% popieram. Santi się sam wywołał do odpowiedzi. Santi, powiedz jeszcze co na temat cywilizacji ogólnie sądzisz, bo już na temat Siege już info powiedziałeś, ale powiedz mi tutaj, co myślisz o cywilizacji, co będzie? Oj, naprawdę nie mam pojęcia. Chciałbym, żeby to była Polska, ale to jest chyba sen każdego z nas. O. Ale myślę, że tak. Myślę, że mogą gdzieś uderzyć w te amerykańskie klimaty. Ciekaw jestem, jakie będą bonusy, bo zauważyłem, że dość próbują coś tutaj kombinować w tym temacie. Ale ogólnie co będzie, to będzie. Po prostu czekam na jakieś oficjalne info. Storm? Jeszcze się wtrącę tylko z tymi siege'ami, bo naprawdę uważam, że to jest interesujący temat i też fajnie was posłuchać, jak o tym myślicie, ale tak naprawdę jeszcze nikt tego nie przetestował, no bo nie widzieliśmy ani jednego takiego bola, żeby ktoś ustawił takich wymaksowanych dowódców, 30 tych wieżyczek w dużym bolu i rzeczywiście pokazał, czy to robi różnicę, czy nie. Bo tutaj warto rzeczy sobie pewne uzmysłowić, że Siege to nie jest coś, co użyjemy zawsze, ale się też na przykład nie zgodzę z tym, że nie wiem, nie jest użyteczny, czy nie może zmienić w ogóle dużo. Myślę, że może dużo zmienić, bo zobaczcie, jakbyście sobie tak pomyśleli, jak ja bym miał walczyć 1 na 1 z kimś i wziąłbym 4 marsze swoje i jeden wziąłbym ten dystansowy. A ktoś by wziął takie i jesteśmy na takim samym poziomie, mamy do dyspozycji tych samych dowódców, taki Snow 1 i Snow 2 powiedzmy i walczymy. I ktoś walczy 5 marszami, a tym 4 i dystansowymi, to wydaje mi się, no pewności nie mam, bo nie jestem w stanie tego zrobić, ale tak, nie wiem, dałbym jednak 70 albo 80 do 20, że ten z 5 normalnymi marszami by wygrał, bo kiedy jest walka szybka, no to właśnie swarmujesz 5 marszami, a nie 4, tak? Ten marsz dystansowy nie generuje tak dużych, nie ma takiego DPS-u po prostu, żeby tak rąbać mocno, chociaż jak już jest wymaksowany, to jest naprawdę mocny. Ale nie aż tak mocny jak normalny marsz, który z aktywnej umiejętności jeszcze będzie kosił dużo więcej. Więc to jest ta różnica, ale walka w Rise of Kingdoms naprawdę nie wygląda w ten sposób, że ludzie rzucają się jedni na drugich bez opamiętania i do końca zerują swoje marsze, tylko w 90% walka wygląda na tym, że jeden się goni z drugim, przód, tył, przód, tył, przód, Nie no, tył. Kiedy masz taką walkę, cofnij. tak, uderz, cofnij, nie? Kiedy masz taką walkę i byś ustawił 30 wieżyczek z jednej strony, i na przykład powiedzmy, że mamy takiego dużego bola i jedna grupa ma 100 marszy i druga ma 100 marszy. Tylko ta ma 100 marszy normalnych, ta ma 80 marszy zwykłych i do tego ma 20 wieżyczek. To wydaje mi się, że ta druga strona, co ma te wieżyczki, to by tymi wieżyczkami po prostu ich dobiła. W sensie Wygrałaby, bo takim, mogłaby powiedzmy, że też generować mogliby na DPS przykład cały czas. refreshu zrobić, bo to jest też mnóstwo różnych opcji, nie? I możemy teraz wchodzić na to, że okej, że ci mogą zrobić refresh i zrobią później lepszy wynik, czy tego bola przesuną, a ci z kolei jak będą używać wieżyczek, to dużo więcej zaoszczędzą tam tych przyspieszeń i surowców i tak dalej, ale ogólnie wydaje mi się, że te dystansowe ataki będą tego warte, tylko to właśnie to trzeba, jak to jest jeden gościu, który sobie tego używa, no to spoko, sobie robi po prostu fajne numery i jest dla niego fajna zabawa, ale to się wszystko okaże w momencie, kiedy naprawdę mielibyśmy tego dużo, a to jest cholernie ciężko zrobić, bo to no kto zacznie nagle w takich dużych królestwach sobie trenować 400 000, czy nawet więcej niż 400 000 jednostek oblężniczych, gdzie w większości musi już i tak zabijać swoje jednostki, żeby tam nie wejść w imperium. Więc no nie jest ten próg, to co ja mówiłem zwykle, nie? Że ten próg wejścia jest bardzo duży
i na to sobie mogę pozwolić ja w takim królestwie jak 7.1, czy tam już niektóre osoby, które mają to na dobrym poziomie, to podejrzewam, że jak ja bym chciał migrować, bym pokazał, ok, ale zobacz, mam tutaj wymaksowanych tych dowódców, mam jakiś ekwipunek, to spoko, a w większości osób się nie chce tego robić, to jest pojedyncze osoby, ale ci, co to mają, to naprawdę doceniają, także no zobaczymy, jestem ciekawy. Myślę, że jest też coraz więcej tych osób, które gdzieś tam tego używają, więc już w perspektywie jakiegoś pół roku chyba będziemy trochę więcej wiedzieć, co te dystansowe, co one tak naprawdę są warte. To To też może raczej. być też tak, że brakuje takich dowódców przejściowych, gdyby wprowadzili dla Nie, wiecie dowódców czego brakuje? Wiecie czego brakuje? Brakuje tak naprawdę dobrego garnizonu Siege i Rally Siege. Jeżeli to by weszło, to by ludzie zaczęli inwestować. Też tak może być. Bo Siege by mógł skontrować bardzo dużo jednostek. No, Dobra. ale to wtedy wchodzisz w inną funkcję dla nich. No to No też też, raczej. ale Siege do Rally, moim zdaniem, jak najbardziej. Dobra, przejdźmy do tematu już o tej cywilizacji, którą tam już rozmawialiśmy, bo zostało już tutaj Storm i Wilku, że się wypowiedzieli. Storm, co sądzisz ogólnie o cywilizacji? No ale to już nie ma za bardzo co dodawać, jak już jest 8 opinii. Tak naprawdę nie wiemy... Twoja też jest ważna. No co, no Aztekowie prawdopodobnie w liku tam, co było właśnie, że zapowiedzieli plany na następny rok, Aztekowie, No. a co dalej, to nie ma za bardzo, już temat moim zdaniem został wyczerpany przy moich przedmówcach. Ja myślałem, że ty powiesz, że coś swojego, że coś innego, nie wiem, wyskoczy, że nie wiem, będzie Brazylia. Ja myślę, że coś ogólnie jeszcze coś, ale faktem, że jeżeli kwestia tak Ameryka Południowa, to tak często właśnie też to ludzie wspominają, nie? Rosja ostatnio tak jakoś po prostu wypłynęła tam z różnych opcji, gdzie ludzie pisali, nie? Wilku, a ty? No ja tak samo, ja bardzo podobnie, wiecie, jakby była cywilizacja rosyjska, byłoby takie niepoprawnie politycznie, aczkolwiek Chińczycy i Rosjanie nie są wrogami, więc myślę, że mieliby to głęboko gdzieś. Osobiście ucieszyłbym się, jakby wyszła polska cywilizacja, ukłon w stronę naszego kraju, Kustaria, o czym już długo wszyscy gdzieś tam za plecami mówią, a jak wyjdą Aztekowie, Majowie, no całkiem może być ciekawie. Też jaka cywilizacja by nie wyszła, to mnie najbardziej tylko interesuje, jaką będzie miała wtedy specjalizację. Czy to będzie kawaleria, piechota, łucznicy, to by mnie bardziej interesowało. No tak, też mam rację. No nic, zobaczymy co to będzie w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o cywilizację. Dzisiaj trochę nam zajęło, bo dużo nas dzisiaj było i dużo opinii, dużo różnych tematów. Fajnie się spotkaliśmy, fajnie, że mieliście czas, żeby tak tutaj trochę posiedzieć i nagrać odcinek dla ludzi. Kto będzie, ten będzie, to się spotkamy w Warszawie. Ale jak coś, no to też zresztą się pewnie będziemy widzieć za miesiąc na kolejnym spotkaniu królów. Dzięki wielkie chłopaki, że mieliście naprawdę czas. No i tyle. Zostajemy ze wszystkimi informacjami, które tutaj dla was przygotowaliśmy. Będziecie mieli ten filmik za niedługo też dostępny. Więc tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że tutaj się też widzowie pojawiają i przez cały czas pchają ten kanał do przodu. No i na koniec standardowo zrobimy szybkie pożegnanie. Taczka. Dobranoc. Snow. Dobranoc, cześć. Nosfer. Dużo zdrowia, trzymajcie się. Papa. Dobranoc. Pretol. Cześć. Sebix. Do zobaczenia. Santi. Dobranoc. Storm. Na razie. I Wilku. Dobranoc, do usłyszenia wszystkim. Ode mnie też. Trzymajcie się, na razie. Hejo.